Cześć! Czy zastanawialiście się kiedyś, czy dodatkowe wentylatory w obudowie w ogóle są potrzebne? Przeglądając ofertę sklepów, często zastanawiamy się, jaki wentylator wybrać. Stajemy wówczas przed wyborem, czy kupić najtańszy, czy może warto dołożyć parę złotych i kupić droższy, gwarantujący wyższy poziom wydajności. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, jak montaż najtańszych, ale markowych wentylatorów wpływa na temperaturę wnętrza obudowy, podzespołów oraz głośność zestawu komputerowego. Zapraszam do oglądania. Za zestaw testowy posłuży moja jednostka, na której codziennie pracuję. Wszystkie podzespoły pracują na ich standardowych, domyślnych ustawieniach. Żaden z podzespołów nie jest podkręcony. Do tego testu nie będę używać benchmarków lub innych aplikacji powodujących statyczne obciążenie podzespołów, ponieważ chciałbym odtworzyć warunki jak najbardziej zbliżone do codziennego użytkowania komputera. Za program obciążający posłuży mi dzisiaj GTA 5. W celu ustandaryzowania wyników pomiarów, ustawienia wentylatorów zostały zresetowane do wartości domyślnych. W przypadku wentylatora procesora konieczne było ustawienie sterowania za pomocą PWM oraz minimalna zmiana krzywych, tak aby BIOS uznał te ustawienia jako niestandardowe. W osi symetrii obudowy został umieszczony czujnik pomiarowy, który ma za zadanie badać temperaturę wewnątrz obudowy. Obecnie panujące warunki zewnętrzne pomieszczenia to 25 stopni Celsjusza. Błąd pomiarowy badanej temperatury to według producenta urządzenia 1 stopień Celsjusza. Test został wykonany w 4 wcześniej przygotowanych scenariuszach. 2 scenariusze uwzględniają uruchomienie tylko wentylatorów przednich na odpowiednio 60 i 100% ich maksymalnej prędkości obrotowej. 2 kolejne bazują na poprzednich scenariuszach, w których zamontowano dodatkowo 2 wentylatory na górze obudowy, kręcące się ze stałą prędkością obrotową. W trybie bezczynnym, trwającym 15 minut, generowany hałas we wszystkich scenariuszach mieści się w granicy błędu pomiarowego, czyli 1 dB. Przy ustawieniu wentylatorów przednich na ich 100% maksymalnej prędkości obrotowej można usłyszeć dodatkowy szum, jednak jest on bardzo subtelny. W przypadku temperatury wewnątrz obudowy oraz temperatur podzespołów można zauważyć już znaczące różnice na korzyść zamontowania dodatkowych wentylatorów. Jak się można było spodziewać, spadek temperatury wewnątrz obudowy spowoduje obniżenie temperatury wszystkich elementów wewnątrz. Różnice sięgają od około 8 do 14%, a temperatura niektórych elementów płyty głównej potrafiła spaść aż o 6 stopni Celsjusza. Największy spadek temperatury o przyszło 11 stopni Celsjusza został odnotowany dla dysku SSD. Procesor i karta graficzna również odnotowują kilkustopniowy spadek, jednak posiadają one własne systemy chłodzenia, stąd ich temperatura jest w głównej mierze uzależniona od wydajności tych systemów. Używana przeze mnie karta graficzna jest półpasywna. Brak obciążenia komputera i praca w trybie pasywnym pokazuje, jak duży wpływ na jej temperaturę ma temperatura wnętrza obudowy. Prędkość obrotowa wentylatora procesora zmniejsza się, jednak nie ma to wpływu na zmianę głośności zestawu. Wentylator standardowy brzęczy tak jak brzęczał wcześniej. W najważniejszym teście, czyli w trybie obciążenia, sytuacja wydaje się być analogiczna jak w przypadku trybu bezczynności. Zestaw z 4 wentylatorami odnotowuje spadek temperatury na każdym z czujników pomiarowych. Brzęczenie coolera AMD pod obciążeniem jest teraz o wiele intensywniejsze. Montaż wentylatorów na topie obudowy spowodował obniżenie prędkości obrotowej coolera procesora o prawie 400 obrotów na minutę, przynosząc jednocześnie ukojenie dla uszu. Cooler karty graficznej również odnotowuje spadek temperatury, jednak nie wpływa on na głośność całego zestawu. Najbardziej opłacalnym i komfortowym pod kątem głośności jest scenariusz z zamontowanymi wentylatorami na górze obudowy w połączeniu z wentylatorami na przodzie obudowy pracującymi w trybie 60% i maksymalnej prędkości obrotowej. Zwiększenie ich prędkości do 100% powoduje powstanie słyszalnego szumu powietrza, a w niektórych przypadkach nawet zwiększenie temperatury niektórych elementów. Może to wynikać z faktu słabej wydajności zastosowanych przeze mnie wentylatorów. Pęd powietrza generowany przez łopatki przednich wentylatorów może być na tyle duży, że przepycha ciepłe powietrze na tył obudowy, nie pozwalając skierować go ku górze. Warto zwrócić uwagę, że chłodzenie standardowe dla procesorów AMD, jak i również Intela wtłacza powietrze w radiator, które poprzez kanaliki zostaje wyprowadzone na powierzchnię płyty głównej. Może to powodować zwiększenie temperatury elementów sąsiadujących, np. dysku SSD znajdującego się w moim przypadku tuż pod procesorem.
Podsumowując, wydatek z rzędu 50 zł pozwala obniżyć temperaturę w spoczynku, jak i w sytuacji dużego obciążenia i co ważne, utrzymać je na odpowiednim poziomie. Zamontowanie dodatkowych wentylatorów z pewnością poprawi wentylację w obudowie, a co za tym idzie obniży temperatury naszych podzespołów. Wprowadzenie konfiguracji niestandardowej, czyli zabawa prędkościami obrotowymi łopatek wentylatorów może tylko poprawić ten efekt. Należy jednak pamiętać o wyważeniu i wyczuciu podczas montowania lub zmiany prędkości obrotowej łopatek wentylatorów. Błędnie zamontowane wentylatory mogą przynieść skutek odwrotny do zamierzonego, a przecież nikt z nas tego nie chce. Pochwalcie się, jak wyglądają Wasze konfiguracje wentylatorów oraz ich prędkości obrotowe. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeśli film się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję za uwagę. Cześć!